Siemanko, Niwad z tej strony, DJ Niwad, DJ w kamperze, Piotrek Niwad. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszej kamperowej przygody. Tym razem kamper stoi, nigdzie nie będziemy jechać. Jesteśmy otoczeni fantastycznym sprzętem od firmy Super Sound, od strony, która gwarantuje naprawdę wysoką jakość swoich usług i wielką mnogość sprzętu, który możecie kupować właśnie na tej stronie internetowej. Dzięki ekipie Super Sound do mojego kampera załadowałem głośniki, które podczas tego sezonu wiosna, lato, jesień będą mi bardzo potrzebne. Po pierwsze DJ, czyli muzyka. Kamper podróże z muzyką, czyli ta muzyka musi ładnie grać, musimy z niej skorzystać, musimy z niej korzystać, chcemy z niej korzystać, chcemy grać sety na konsolecie podczas jazdy i podczas postoju jako Give Me Five. Będę przebijał pionę z moimi artystami, którzy będą gościć właśnie w moim kamperze, w DJ w kamperze, ale także poza kamperem chcemy nagrać sety z fajnymi widokami i tam także będę potrzebował wsparcia głośników, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam tak naprawdę 3 firmy, 4 rodzaje głośników, z tym, że jednej firmy to jest jedna seria i chciałem delikatnie Wam opowiedzieć, jak one zabrzmiały, jak zagrały i który najbardziej mi się spodobał, który najbardziej będę używał i do którego najczęściej będę wracał i który tak naprawdę zostanie ze mną w kamperze. Tutaj w środku będziemy z niego korzystać, jak wspominałem, tutaj grając sety na konsolecie, a także poza kamperem grając sety i streamy i różnego rodzaju taneczne pikniki klubowe, które także będę dla Was organizował. DJ w kamperze, witajcie w kolejnym odcinku. Lecimy dzisiaj ze sprzętem. DJ w kamperze, dzisiaj bardzo sprzętowy, dzisiaj bardzo głośnikowy, dzisiaj taki, tak jak lubimy, muzyczny bardzo. Tej muzyki może dzisiaj zbyt dużo do posłuchania nie będzie, będzie więcej moich słów i opowieści o tym, co znajduję dzisiaj się w kamperze, jeśli chodzi o sprzęt. Słuchajcie, 3 firmy, które zabrałem na pokład. Zabrałem na pokład JBL-a, zabrałem na pokład firmę Bose i zabrałem serię Evers 12 i 8 firmy Electro Voice. 3 głośniki z 4 głośników, które znajdują się w kamperze, są wielkości basów 8-calowych. To są tak zwane 8, a jedna jest 12, duża, która, no zobaczymy, może praktycznie przyda się poza kamperem, który będzie grał na zewnątrz i po prostu fajnie Was bawił, także tanecznie, poza naszym tutaj fajnym miejscem, gdzie będziemy podróżować. Zabieram na pokład naszego kampera, także stojącego zresztą, telefon komórkowy, dlatego że telefon komórkowy będzie źródłem dźwięku, który będziemy odtwarzać na głośnikach i próbować, ja będę ich słuchał i opowiadał o tym, co słyszę i oceniał, jak to widzę, można tak to nazwać. Bluetooth, no właśnie, każdy głośnik odtwarza muzykę poprzez Bluetooth. Najważniejsze w tym głośniku na dzień dzisiejszy w korzystaniu w kamperze jest to, że działa na baterię. Każdy z nich ma akumulator wymienny, akumulator, który można sobie dokupić, posiadać drugi. W razie wyładowania jednego nie trzeba głośnika doładowywać, tylko korzystać z kolejnego akumulatora, tak jak przy okazji różnego rodzaju aparatów cyfrowych albo urządzeń zewnętrznych, które posiadają, tak jak na przykład kamery sportowe, baterie, a dodatkowa bateria to po prostu kilka sekund i gramy, nagrywamy dalej, korzystamy dalej z głośników. Mniej więcej każdy, oprócz oczywiście wyjątkowego dużego Electro Voice'a Evers 12, posiada akumulator, który funkcjonuje mniej więcej 12 godzin na średniej głośności. Średnia głośność, średnie pobranie energii przez każdy z tych głośników 8-calowych jest w stanie udźwignąć muzykę na imprezie w średniej głośności w okolicach 10 do 12 godzin nawet. Jeżeli chodzi o pełne użytkowanie głośności tych głośników, producenci piszą o około 6 godzinach. Każdy głośnik mniej więcej jest tak samo opisany. Wiadomo, że ewenementem jest głośnik 12-calowy, dlatego że jest największy i też bateria tam jest największa, także ta moc jest największa. JBL One Compact, JBL EON One Compact, zresztą seria EON bardzo znana, jeżeli chodzi o odsłuchy i o DJ-kę w ogóle. W wersji z baterią wygląda tak. Wiadomo, że te głośniki przy niej są dość małe. Co pierwsze zaskoczyło mnie w tych głośnikach, to to, że są bardzo lekkie. Człowiek spodziewałby się, że głośniki, które posiadają baterie, na których można grać w okolicach 12 godzin, będą bardzo ciężkie, bo same baterie same w sobie są bardzo ciężkie. No właśnie nie. Technologia zagwarantowała nam oprócz tego fajnego designu i piękności tych głośników, bo każdy jest bardzo ładny, każdy jest inny, ale każdy jest bardzo ładny, to, że te głośniki po prostu są lekkie i bardzo, bardzo praktyczne.
To jest seria EON One Compact, która gwarantuje nam 112 dB grania i jakość, która chyba świadczy o tym, sama firma świadczy o jakości. JBL to bardzo uznana marka, która na rynku jest już od wielu lat, a ten głośnik, myślę, będzie bardzo przydawał się tym, którzy mają ochotę skorzystać z zewnętrznego źródła dźwięku. Przycisk, który trzeba przytrzymać, włącza nam głośnik. Od razu odpalają się ładne zielone kolory. Ładne zielone kolory na pokrętłach, które można regulować w postaci głośności, gaina. Można skorzystać z wysokich tonów, średnich i oczywiście basu. Można także skorzystać z rewerbu. Fajnym tematem, jeżeli chodzi o JBL-a, jeżeli chodzi o technologię, jest to, że do jednego telefonu, do Bluetootha można podłączyć 4 takie głośniki i tak naprawdę nagłośnić takimi małymi głośniczkami całą imprezę. Bluetooth odpalony. Standardowo przycisk od Bluetootha wciskamy. Bluetooth zaczyna mrugać, a na wyświetlaczu pojawia się JBL EON Compact. 112 decybelowy głośnik 8-calowy. SoundCloud, DJ Nivad oczywiście, najnowszy set. Odpalamy głośność. Ciężko przed kamerami do mikrofonu nagrać głos, który gwarantowałby na taką wysoką jakość, żebyście wy, jako widzowie mojego kanału, mogli ocenić jakość tego głośnika. Bardzo fajnie wykonany, bardzo przystępne sterowanie, bardzo fajne zielone kolory, które gwarantują podświetlanie na przykład podczas nocy. No i oczywiście wejścia, duże jacki, XLR-y, czyli tak zwany standard, jeżeli chodzi o podłączenie na kabelki głośnika bezprzewodowego firmy JBL. Bateria, którą można szybko wymienić. Zresztą bardzo fajną rzeczą jest w każdym z tych głośników to, że każdy z tych głośników jest jak powerbank. Bardzo duży powerbank, który może być wykorzystywany w podróży, może być wykorzystywany podczas imprez. To jest akurat bateria JBL-a. Można ją sobie szybciutko wymienić, szybciutko załadować, zamknąć i korzystać dalej. JBL One Compact EON. 4 presety do wyboru, 4 presety dźwięku, oczywiście oddzielny equalizer i wszystko to, co może być przydatne. Za dźwięk firmy JBL i tego głośnika EON Compact, One Compact odpowiedzialna jest firma Soundcraft, która do tej pory jest znana z produkcji mikserów i w ogóle inżynierowie Soundcrafta na pewno są gwarantem fajnego dźwięku. Ja już mam w głowie mniej więcej ocenę tego dźwięku, bo wcześniej tego głośnika słuchałem. No i mogę powiedzieć, że to głośnik idealny do korzystania z mikrofonu. Jest to głośnik, który odwzorowuje muzykę bardzo fajnie, ale trochę brakuje mi mocy w tym głośniku i troszeczkę brakuje mi tego mięska, które bardzo lubię, i tego basu i tego czegoś, co gwarantuje taką, wiecie, mięsistość, jeżeli chodzi o klubową muzykę. JBL numer 1 dzisiaj w DJ w kamperze i lecimy dalej. DJ w kamperze, dzisiaj o głośnikach. Jesteśmy po JBL-u. Czas na kolejną fajną ósemeczkę i kolejny bardzo seksowny głosik i delikatny w wyglądzie Bose. Bose, które przyzwyczaiło nas do tego, żeby korzystać z technologii, która jest trochę kosmiczna, nawet z DJ Pro nasi przyjaciele mówili, że Bose wyprodukowało kosmiczną technologię z małych, wąskich słupeczków. Wydaje się dźwięk nieprawdopodobnie fajny, nieprawdopodobnie grający. Myślę, że ten głośnik, mały, ale jakże poręczny, przepiękny, delikatny, nowoczesny, też to udowodni. Też przycisk, który trzeba przytrzymać. Bateria, która wytrzymuje na średniej mocy grania w okolicach 12 godzin. Myślę, że na pełnej pecie w okolicach 6-7 godzin. I kolejne fajne rozwiązania. Fajna biblioteka Too-Much na mikrofony. Systemy, które od razu bardzo pomagają mikrofonom, jeżeli chodzi o Bose. O tym wyczytałem i sam to sprawdzałem. Lepsze brzmienie mikrofonów. Fajny, jakby lekki mastering tego, co robimy na żywo. No i słuchajcie, mimo wszystko tej małej wielkości Bose bardzo ładnie gra. Bardzo często ten głośnik widywałem wśród muzyków grających nad morzem i w ogóle gdzieś na starych rynkach. Dziwimy się, dlaczego Bose. Dlatego, że po odpaleniu tego głośnika od razu
Spróbujemy go sparować. System bardzo podobny, zresztą prędkość łączenia się na Bluetoothie tych głośników jest bardzo podobna. Ja przetestowałem to wcześniej na spokojnie i porównywałem, jak zachowują się te głośniki, jeżeli chodzi o prędkość podłączenia Bluetootha, i wszystkie firmy, o których dzisiaj mówię, robiły to bardzo podobnie. Fajne wyświetlacze, bardzo nowoczesne wyświetlacze, które opisują głośność wysokich tonów i głośność niskich tonów. Presety w ustawieniach, linia wejściowa, linia wyjściowa, żeby można było kolejne urządzenie podłączyć. To, co wcześniej wspominałem, USB Power, czyli tak zwany Power Bank, dodatkowa moc. Fajna dioda sygnału. Podgłosimy na telefonie. Steruję sobie telefonem dzisiaj. No i to, co Bose prezentuje najlepiej. Miękkość, czystość i ciepłota brzmienia. Dlatego nie dziwię się, że bardzo często ten głośnik kosmoczmycalowy widać u muzyków grających nad morzem, na przykład na gitarach, śpiewających, bo one po prostu bardzo ładnie mięciutko grają. To Bose od Supersound. Oczywiście każdy głośnik posiada doskonałą funkcję, która gwarantuje, nie wiem, czy to będzie widać na tym fotelu, gwarantuje, że ten głośnik nie musi stać tylko prosto, tylko pod lekkim kątem. I w momencie, kiedy ja jako DJ będę używał go na przykład w kamperze przed konsoletą, nie stoi on prosto, ale pod takim lekkim kątem, co gwarantuje lepszy odbiór i bezpośredniość dźwięku w twarz, oczywiście w ucho. Bose, lekki, fajny, bardzo ciepły, delikatny dźwięk. Chociaż tutaj też, jak dla DJ-a z tyluletnim stażem, trochę brakuje mi mocy w tym głośniku. No i dwaj bracia, jeden duży, drugi mały, tańcowały dwa Michały. DJ w kamperze dzisiaj, oddawaj go! I tak jak wspominałem, słuchajcie, to jest głośnik, który 12 godzin gra na baterii. Zobaczcie, ja wiem, jestem duży chłop i potrafię dużo, ale ten głośnik jest naprawdę lekki. Nie ukrywam, że z dużym sentymentem podchodziłem do firmy Electro Voice i chciałem, żeby spełniła moje wymagania, tak jak wcześniejsze spotkania właśnie z firmą Electro Voice. No i spełniła. Głośnik także gra pod kątem, też stoi pod kątem, a nowoczesny jego design idealnie wpasuje się w muzykę, którą gram. Więc na pewno domyślacie się, że wizualnie Electro Voice najbardziej mi się podoba, a jeśli chodzi o brzmienie, myślę, że tylko i wyłącznie udowodni swoją jakość. Co daje przewagę głośnikom Electro Voice nad głośnikiem Bose i głośnikiem JBL? Evers, seria 12-calowa. Oj, tylko żeby mi się tu nie przewróciła. I Evers, seria 8-calowa. Fantastyczny głośnik, który gra. No właśnie, jak gra? Jest pstryczek, nie ma przycisku. Są tak naprawdę dwa inputy fizyczne na dużego jacka i XLR. I są oczywiście inputy 3 i 4 na Bluetooth. Doskonały ducker do mikrofonu, czyli z automatu przycisza muzykę, pomagając DJ-owi, który podłącza muzykę z Bluetootha, korzystając z mikrofonu, ta muzyka sama się przycisza przy duckerze i pomaga mu prowadzić jakąś imprezę. Technologia firmy Dynacord gwarantuje świetny procesor właśnie Electro Voice'a, eliminację sprzężeń przy okazji korzystania z mikrofonu, co też jest bardzo ważne, bo przecież wiecie, że bardzo często na imprezach pojawia się te mikrofony się sprzęgają, a Electro Voice po prostu to eliminuje. 400 W w większym głośniku, odpowiednio mniej decybeli i mniej W w mniejszym głośniku. I to, co zacząłem już mówić, chciałem wspomnieć o Electro Voice'ie. Electro Voice posiada odporność IP4344 na deszcz, na wodę. To jest głośnik, który posiada taką specjalną klapkę ze specjalną uszczelką zabezpieczającą całą strefę sterowania tego głośnika, i mniejszy, i większy. W momencie zabezpieczenia tego głośnika taką klapką możemy tym głośnikiem grać na deszczu. Nie może to być olbrzymia ulewa, nie możemy z tym głośnikiem się kąpać, nie możemy skoczyć do jeziora, do kanału albo gdzieś do jakiejś rzeki, ale możemy
z tym głośnikiem robić naprawdę bardzo dużo w warunkach nie do końca sprzyjających imprezom. Sprawa bardzo prosta. Input bluetoothowy. Fajną ciekawostką w Electro-Voice jest to, że posiada wyjście zasilania do tabletów, do urządzeń zewnętrznych na USB-C, a te poprzednie głośniki miały USB-A. Jest także wejście stereo na mały jack, to też jest plus, którego tamte głośniki nie miały, i fajny procesor, który naprawdę godnie działa. Szybciutko podłączam. Push and hold for pairing. Dobra, jest funkcja parowania. Szukamy Electro-Voice'a, 8 i wskakuje. Duża moc i największa moc głośnika, jeśli chodzi o 8 cali Electro-Voice w porównaniu do poprzedników i JBL-a i firmy Bose. Chyba to, czego szukam, szczególnie przy tym designie. No i to bardzo ważne, kiedy zaczyna padać deszcz. Zakładamy klapeczkę, przyciskamy uszczeleczkę i mamy naprawdę fajne zabezpieczenie, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. A przecież Polska to nie Ibiza, chociaż na Ibizie też często deszcz pada, ale wiadomo, że potrafi ta pogoda zaskoczyć. No i chyba perełeczka największa w zestawie. Wiadomo, ten głośnik nie jest już bardzo lekki. To nie jest głośnik, którego podniesiemy jednym palcem, ale jest stosunkowo do 12-calowego głośnika naprawdę lekkim urządzeniem, szczególnie, że ma baterię, która 12 godzin grała będzie bez przerwy na baterii. To 12-calowe cacko Electro-Voice serii Evers, która także posiada klapkę, którą wspominałem wcześniej, i zabezpiecza głośnik przed deszczem. Input. Przytrzymuję przycisk do parowania. Standard. Odpala się parowanie. Na urządzeniu Bluetooth na telefonie szybciutko wybieram 12. 12 się łączy i można naprawdę bardzo głośno grać. Wydaje mi się 8 idealna pod granie w kamperze w środku, a idealna 12 na robienie imprezy na zewnątrz kampera. Trochę się boję tego odpalić, żeby sąsiedzi nie przybiegli, ale myślę, że to jest... Ciężko w takich warunkach przy kamerze przekazać ten dźwięk, o którym wcześniej wspominałem, ale Electro-Voice to są głośniki dla mnie. Bose, bardzo fajny głośnik, bardzo mobilny, bardzo dla instrumentalistów, dla wokalistów, którzy chcą skorzystać z takiego miękkiego dźwięku. EON, jeśli chodzi o JBL-a, bardzo wokalny, odsłuchowy głośnik. Nie do końca dla mnie i dla muzyki klubowej, ale Electro-Voice swoim designem dla mnie the best i myślę, że zostanie ze mną na długo w kamperze. Mały w środku do grania setów, na przykład Give Me Five i fajnego podróżowania z doskonałą muzyką na baterii, a drugi duży, kiedy zrobimy imprezę przed kamperem i po prostu będziemy sobie bawić się do białego rana. Piotrek Niwat, DJ w kamperze. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. A no i pewnie pojawia się pytanie, jak cenowo? Wiadomo, im lepsze, im mocniejsze, tym droższe. JBL i Bose to koszt w okolicach 2500 zł w cenie detalicznej. Może trochę mniej, może trochę więcej. Jeśli chodzi o Electro-Voice'a, 8 kosztuje w okolicach 3100-3200 zł. Duży 12-calowy głośnik to koszt powyżej 4000, około 4400. Super Sound. Odwiedzajcie stronę Super Sound. Tam są te głośniki do kupienia. A ze mną w kamperze zostaje 8 do grania tu przy konsolecie, a 12 na zewnątrz i robimy piknik. Do zobaczenia na trasie, do zobaczenia na imprezie. Do zobaczenia. Piotrek Niwat, trzymajcie się ciepło. Bye bye.